Samo zagadnienie metrażu jest największą bolączką osób, które chcą obudować sobie na zgłoszenie. Zresztą absolutnie nieprzekraczalną jest 35 m², o czym wszyscy wiedzą, tylko mało kto rozumie, jak w ogóle mierzyć takie coś. Czy to jest po obrysie dachu, czy po obrysie konstrukcji, czy razem z ociepleniem. Więc już spieszę Wam to wytłumaczyć. Może przeniosę się na przednią kamerkę i pokażę Wam na przykładzie. Samo zagadnienie powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej i wielu innych wyjaśniłem w jednym z osobnych filmów, do którego link postaram się wrzucić na sam koniec. Ale mówiąc z grubsza, 35 metrów jest liczone po zewnętrznej krawędzi ścian razem z tynkiem, razem z całą elewacją i razem ze styropianem, chyba że zrobicie pewien trik, o którym Wam zaraz powiem. Czyli tak jak mówię, po obrysie ścian zaraz Wam powiem, co będzie zwiększało powierzchnię zabudowy, a nie jest obrysem ścian. To też jest istotne. Też nie wszyscy z Was rozumieją to zagadnienie. Więc jeśli z domu wychodzi jakiś balkon i ten oto balkon, nie wiem, czy ja tu znajdę takie cudo. Oczywiście jak na złość nie ma żadnego balkonu. Wychodzi balkon i on jest podparty na słupach. O, tu coś takiego będzie. Nie wiem, czy to balkon, bo tak tylko belki ładnie wyglądające. Ale wtedy to będzie się wliczało do powierzchni zabudowy, jeśli oczywiście to byłoby do góry zabudowane, nie? Czyli to byłyby pomieszczenia jakby antresoli. O tym, jakie kondygnacje mogą być, to jeszcze Wam szerzej opowiem. Kurczę, ładny domek. Tak, więc to w kwestii samych 35 metrów. Okapy, które wystają poza obrys. Tu widzę, że dotarłem do jakiegoś ślepego zaułka, więc przełączę kamerkę. Okapy, czyli te elementy, które wystają poza obrys, elementy dachu, które wystają poza obrys ścian zewnętrznych, jeśli nie są podparte, to nie zwiększają powierzchni zabudowy. Już mi się nie chce zmieniać kamerki, ale może tak Wam pokażę, na przykład tam widzicie, dach wystaje nieco poza obrys, a nie zwiększa to powierzchni. Poza tym według mnie to wygląda bardzo ładnie, bardzo klasycznie, chroni elewację przed deszczem i też pozwala Wam sobie obchodzić dom naokoło, kiedy pada deszcz, żeby Wam się po prostu nie lało na głowę. Nie wiem, ja wychodzę z założenia, że jakieś 30 do 50 cm to jest minimum okapu, które powinno być. Właśnie z tych względów estetycznych i użytkowych. Też zawsze dbam o to przy projektowaniu domków, więc właściwie każdy, który wychodzi spod moich rąk, ma coś takiego. O, super. Chwila. Widzicie? Tutaj macie przykład takiego wystającego elementu domu, który nie będzie liczony do powierzchni zabudowy, ponieważ nie jest podparty. Przy okazji tam też widać okapy, które też nie będą liczone. Dosyć przemyślana konstrukcja zwiększająca powierzchnię, no ale też to mocno zwiększa koszt samego wykonania. Trzeba to nieco przezbroić. No ale właśnie to jest jedno z tych rozwiązań, które powierzchni Wam nie zwiększają.
powierzchni zabudowy, a troszkę więcej miejsca będzie tam do życia. Jeśli chodzi o sam trik związany z dociepleniem sobie domu i zaoszczędzeniem nieco powierzchni użytkowej, wygląda to w ten sposób, że buduje się dom bez ocieplenia, tylko mówimy tutaj o domu murowanym, czyli po prostu muruje się ściany nośne tak, żeby po obrysie zewnętrznym było to 35 metrów. Nie ociepla się tego. Zgłasza się wniosek o docieplenie tego domu, ponieważ w większości przypadków urząd uzna, że do takich domków w ogóle nie trzeba zgłaszać docieplenia, to Wam w ramach odpowiedzi wyślę pismo, że takie zgłoszenie nie jest konieczne. Wtedy sobie dopiero cały ten dom obijacie styropianem i tym samym macie więcej miejsca w środku, a dom na zewnątrz przekracza te 35 metrów i jest to zgodne z literą prawa. Tak sobie ludzie poradzili z tym zagadnieniem. No nie ma co ukrywać, że tutaj domy szkieletowe dają zdecydowanie więcej niż murowane, ponieważ tam ściany są cieńsze, w związku z czym powierzchnia użytkowa, czyli ta, którą faktycznie możesz się przeznaczyć na swoje życie, nie? Na wyposażenie, jest większa. A ponadto izolacja już jest w ścianie, więc sam fakt zbudowania ściany już zapewnia Wam wystarczającą izolacyjność. Oczywiście Wy możecie zrobić sobie dokładnie ten sam sposób, czyli zrobić sobie samą konstrukcję, obić to płytami i dopiero zgłosić wniosek o docieplenie. W ten sposób zyskując jeszcze więcej przestrzeni, znaczy może nie więcej przestrzeni, ale lepszą izolację, nie zmniejszając sobie tej przestrzeni. Zresztą porównajcie sobie projekty domków letniskowych czy tam budynków gospodarczych na zgłoszenie murowanych z takimi szkieletowymi. Zobaczcie sobie na przykład moją ofertę domków, linki macie w opisie pod tym filmem. Zobaczcie, jak dużo przestrzeni użytkowej jest przy powierzchni zabudowy 35 metrów. Co najmniej metr hakiem, a nawet kilka metrów więcej jest w porównaniu do technologii murowanej. Według mnie, jeśli planujecie do cna wykorzystać przepisy, przestrzeń, to Wasza droga powinna właśnie iść w kierunku budynków szkieletowych. Przypominam fakt, że to się po prostu buduje szybciej, taniej i prościej. Są też lepiej zaizolowane, ale też, co najistotniejsze, macie więcej przestrzeni użytkowej, której, jak wiadomo, ze świecą szukać w domach, które mogą mieć maksymalnie 35 metrów zabudowy. No dobra, to tyle w kwestii metrażu. W następnym odcinku pogadamy sobie o wysokościach samych domów. Pamiętaj, żeby subskrybować, oglądać regularnie i widzimy się za tydzień. Cześć!